Cześć, witajcie. Z tej strony Magda. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak stworzyłam ten magiczny domek. Także jeśli macie ochotę, to zostańcie ze mną. Po pierwsze, na wstępie chcę Was przeprosić, że nie widzicie tego procesu od początku. Trochę to wynika z tego, że mój telefon już zaczyna nie dawać rady za bardzo z tym moim nagrywaniem. To znaczy też mam takie wrażenie, że nagrywanie takiego procesu, jakim było powstawanie tego domku, jest dosyć skomplikowane. Na pewno skomplikowane też było jego montowanie, dlatego nie wyrobiłam się wczoraj z tym filmem. Bo ja pracowałam nad tym domkiem przez kilka wieczorów i jak zaczynałam nad nim pracować, to wiedziałam tylko, że chcę zrobić domek, natomiast nie miałam do końca jeszcze pomysłu, może nie miałam pomysłu, co zrobię dalej, więc on po prostu powstawał na bieżąco, co też było trudne z perspektywy nagrywania. Mój telefon się bardzo grzał, więc ja już później po prostu zaczęłam robić tak, że go wyłączałam w przerwach, jak wiedziałam, że jak na przykład kładłam długą warstwę gesso, to już tego nie nagrywałam, czy tak samo jak gdzieś nakładałam farbę, malowałam drugą stronę, czy nakładałam drugą warstwę, to też już po prostu tego nie robiłam, więc podsumowując, zaczęłam od tego, że wycięłam sobie z tektury introligatorskiej 2 takie same domki i jeden z nich po prostu pocięłam w taki nieregularny sposób, żeby stworzyć sobie taką strukturę desek i też z tej samej tektury zrobiłam sobie ten daszek, natomiast później z bermaty wycięłam sobie mnóstwo takich małych paseczków, fragmentów nieregularnych też. Jedne są grubsze, drugie są troszkę chudsze, jedne są krótsze, drugie dłuższe i w ten sposób po prostu przyklejałam je jeden obok drugiego, a następnie jeden na drugi, tak żeby sobie wykończyć ten daszek takimi pseudodachówkami. I też tego tutaj nie będzie widać, ale znowu z tektury zrobiłam sobie też taki mini daszek, który będzie nad drzwiczkami zawieszony. Po pomalowaniu wszystkiego białym gesso, przygotowaniu tej powierzchni, nałożyłam pastę strukturalną, Paper Texture Paste. Nie przejmowałam się za bardzo tym też, że te przestrzenie między deskami mi się pozagrywały, bo później sobie to po prostu naprawiłam szpachelką. Z tektury też wycięłam sobie drzwi, na które przykleiłam kawałki patyczków w taki sposób, żeby też fajnie to ciekawie wyglądało i klamkę też zrobiłam sobie z takiej małej gałązki. Wcześniej w ogóle na te drzwi nałożyłam Crackle Paste białą od Finabar i dałam jej taką grubą, solidną warstwę i po prostu dałam jej wyschnąć przez noc z boku. Więc ona mi tak fajnie popękała, te spękania są takie fajne, grube, mięsiste. I jak to wszystko już sobie wyschło, to przeszłam do malowania domku najpierw tej głównej części przy pomocy impasto w kolorze Dark Chocolate. I jak widzicie, ja stosuję taką technikę, że nakładam sobie tą farbę, potem troszkę ją spryskuję wodą i zdejmuję nadmiar mokrą chusteczką, bo nie zależy mi na tym, żeby pokryć całą powierzchnię, tylko żeby stworzyć właśnie taki efekt przybrudzonych desek. Trochę chciałam, żeby te deski imitowały takie brzozowe deski, bo też taką brzozową gałązkę wykorzystam później z boku domku, więc chciałam, żeby to do siebie pasowało. Taki efekt zresztą bardziej mi się podobał niż jakby pełne krycie. No i jak widzicie, ja sobie tutaj nabudowuję bardzo powoli tą farbę, dodaję, potem troszkę znowu pryskam, znowu zdejmuję, aż do momentu, dopóki nie będę zadowolona. Wszędzie tam, gdzie są krawędzie czy jakieś cienie, nakładam tej farby troszkę więcej. Postanowiłam też, że troszeczkę właśnie przy tych dachówkach bardzo delikatnie spróbuję zbudować takie cieniowanie farbą, bo wiedziałam, że później będę już używała farby Liquid Acrylic i jakby chciałam, żeby po prostu w tych miejscach było troszeczkę ciemniej. Mogłam to zrobić też później, w sensie po pomalowaniu dachówek, też przy użyciu na przykład Liquid Acrylic w kolorze
Burnt Sienna. Też mogłam to zrobić, ale chciałam sobie to cieniowanie zrobić najpierw. Teraz przechodzę do malowania właśnie dachówek. Wcześniej widzieliście, że przymierzałam sobie taki mini daszek, który sobie skleiłam gdzieś tam na boku. No i zaczynam malować. Tutaj też nie ma żadnej filozofii. Jakby uznałam, że do pomalowania dachówek Liquid Acrylic będzie najfajniejsza, bo podoba mi się jej wykończenie takie właśnie nie matowe, tylko lekko błyszczące, jak taki lukier i właśnie ze względu na ten efekt i cudowną po prostu barwę, która właśnie przypomina mi takie prawdziwe dachówki, wykorzystałam tę farbę. I jak widzicie, metodycznie, dachówka po dachówce maluję cały daszek, łącznie z właśnie frontem. Nie będę Wam pokazywała, jak maluję drugą stronę, bo nie ma tutaj żadnej filozofii. Ja później zdecyduję się na to, żeby pomalować jeszcze, nałożyć jeszcze drugą warstwę. I później na klej na gorąco przyklejam sobie właśnie ten zestaw taki dachówek w postaci mini daszku, który zrobiłam sobie na boku według tej samej techniki, czyli też nieregularnie kawałki tektury jedna do drugiej. Potrzebowałam tutaj troszeczkę więcej jeszcze cienia w momencie, kiedy położyłam daszek, w związku z tym przeszłam ponownie do impasto, którą sobie delikatnie rozwodniłam i znowu zaczęłam dodawać więcej cienia. Tym wydawało mi się, że jest troszeczkę zbyt biało, dlatego nieregularnie w różnych miejscach też dodałam troszeczkę tej farby więcej, tak żeby jednak ten domek wydawał się na jeszcze taki bardziej przybrudzony. I jak widzicie też tam, gdzie mam takie wrażenie, że chcę, żeby tej farby było troszkę mniej, psikam wodą, rozwadniam farbę, wycieram chusteczką, no i to taka zabawa. Nic jakiegoś może bardzo skomplikowanego. W momencie, kiedy domek jest już przygotowany, pozwoliłam mu wyschnąć też przez noc na spokojnie. Zaczynam powoli montować różne elementy do niego. Pierwszą rzeczą jest taka mini metalowa kołatka, która tak w ogóle to jest na takim małym gwincie, nie wiem, żeby wykończona jest jak śrubka, więc zrobiłam sobie wstępnie małą dziurkę i później nakręciłam sobie te drzwiczki. Teraz będę sobie przyklejała drewniane patyczki, które wcześniej tak w kilku miejscach delikatnie złamałam, ale nie do końca, po to, żebym mogła je uformować w okrąg. I też z małych patyczków zrobię sobie... to nie są okiennice, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie wnętrze okienka. Tutaj używam kleju Tacky Glue od Alins, dlatego że po prostu jest bardziej precyzyjny, a są to tylko patyczki, więc nie jest to nic na tyle ciężkiego, żeby mi odpadło i żebym tutaj musiała używać jakiegoś mocniejszego kleju. I przechodzę teraz do zagessowania sobie elementów. Robię to w dosyć niestandardowy sposób. Znaczy może nie to, że gessuję w niestandardowy sposób, bo po prostu wszystkie elementy z każdej strony maluję gesso. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że nie pomaluję ich teraz żadną farbą. Tylko do momentu, dopóki ich nie przykleję i nie wykończę domku, one będą cały czas tylko pomalowane czarnym gesso, zabezpieczone czarnym gesso, bo jeszcze do końca nie wiem tak naprawdę, jakich kolorów będę chciała użyć. Teraz przykleiłam sobie najpierw na klej na gorąco, a później tego nie było widać, ale też nałożyłam sobie tam Heavy Body Gel, żeby ten brzozowy patyk dobrze się trzymał. No i przechodzę do przyklejania różnego rodzaju elementów z żywicy, które sobie wcześniej przygotowałam. Także mamy tutaj fragment odłamany od zegara, będą skrzydełka, księżyce, wszystkie takie rzeczy, które ja bardzo lubię, a które będą też sprawiały, że ten domek nabierze takiego bardziej magicznego wyrazu. Bardzo mi zależało, żeby to był właśnie taki domek, w którym mieszkają wróżki, żeby tak się kojarzył, dlatego dużo tutaj się właśnie pojawi takich elementów, które są magiczne, czarodziejskie. Jak widzicie, ja wykorzystuję też takie elementy żywicy, których nigdy nie wyrzucam. Jak mi się coś odkruszy, odłamie, ten fragment, który jest na czubku, jest fragmentem takiego dużego dekoru z odlewu z foremek Primy.
nie wyrzuciłam go, tylko zostawiłam go sobie na później, wiedząc, że prędzej czy później gdzieś go wykorzystam. Przez pewien moment będzie tak, że patrząc na ten domek, będziecie mieli pewnie wrażenie, że niewiele tutaj widać, jeśli chodzi o te dekoracje, bo z pełną premedytacją po prostu zostawiłam wszystkie te elementy czarne. Natomiast musicie mi wybaczyć. Na koniec gwarantuję Wam, że wszystko wyjdzie i będzie to ładnie widać. Także teraz na druciku florystycznym przyczepiam księżyc do tego kawałka drewna. I nie będę go w ogóle też niczym zabezpieczać, w tym sensie, że nie będę tutaj używała kleju. Tak mocno ścisnęłam to tym drucikiem, że w zupełności to wystarcza. Poza tym ten domek będzie wisiał na ścianie, więc nikt go tam nie będzie macał zbędnie. I po przyklejeniu wstępnie tych kilku elementów przechodzę do jakby uzupełniania tej kompozycji papierowymi liśćmi. Ja wykorzystałam sobie tutaj kolekcję, jedną z najnowszych, no nie jedną z najnowszych, to jest najnowsza kolekcja z AB Studio i wycięłam sobie takie duże liście i mniejsze i teraz będę je sobie układała w taki sposób, żebym była zadowolona z tej kompozycji. Część z tego procesu Wam oszczędziłam, dlatego że zazwyczaj u mnie to trwa dosyć długo. Ja bardzo często dokładam, przykładam, zdejmuję, przekładam w inne miejsce. Nawet jak coś już przykleję, to czasem zdarza się, że to odrywam i przeklejam to w zupełnie inne miejsce. Także postanowiłam, że nie zostanę tutaj z Wami w całym tym procesie, bo moglibyście się zanudzić. Poza papierowymi elementami, których tutaj też jeszcze będę dokładać, postanowiłam wykorzystać takie, to są takie plastikowe różnego rodzaju kwiatki, dodatki, też florystyczne, różnego rodzaju gałązki, które wcześniej sobie też zabezpieczyłam gesso, także jakby chciałam, żeby tutaj było dużo takich naturalnych elementów, żeby też było dużo listków, może nie tak dużo kwiatów, chociaż właściwie też wykorzystam kwiaty Little Birdies do tego, żeby tą kompozycję uzupełnić. Wiesz, wydaje mi się, że magiczne domki bez kwiatów to tak trochę to byłyby jakieś takie trochę biedne. Dlatego też nie będę Wam opowiadała jakoś bardzo szczegółowo, co teraz robię. Po prostu powycinałam sobie różne elementy papierowe i będę je skrupulatnie tutaj dodawać do momentu, dopóki nie będę miała takiego poczucia, że jestem zadowolona z efektu. W zależności od tego, co przyklejam, używam na przemian taki heavy body gelu i kleju na gorąco. W przypadku tych takich elementów, które potrzebuję, żeby bardzo szybko mi się przykleiły, to używam kleju na gorąco, a później z tyłu, tak jak na przykład podklejałam sobie tą główkę, której teraz nie było widać, to też dodatkowo jeszcze wycięłam sobie pasek tektury i zabezpieczyłam ją, znaczy przykleiłam tą główkę z tyłu jeszcze do domku przy pomocy heavy body gel, żeby to mi nie odpadło. Także tam, gdzie chcę, żeby coś przytrzymało się od razu, w tej chwili, to zazwyczaj właśnie używam tego kleju na gorąco. Jeżeli to są te elementy takie lekkie, pozostałe większe elementy kleję na heavy body gel. I tak jak Wam mówiłam, różnego rodzaju takie plastikowe gałązki zabezpieczyłam sobie najpierw czarnym gesso, a teraz przechodzę do malowania. Tu już wiedziałam, że będę chciała iść właśnie w odcienie różne niebieskiego i fioletowego koloru. Przygotowuję sobie tych gałązek troszkę więcej niż finalnie użyję, ale zazwyczaj też tak robię. Szczególnie wtedy, kiedy właśnie pracuję tak na żywo i pomysły przychodzą mi na bieżąco do głowy i po prostu je wykorzystuję. W tym przypadku zaczynam od tego, że maluję gałązki fioletową farbą metaliczną w kolorze ametyst. I wiedziałam, że im wyżej, tym będę chciała zrobić właśnie takie cieniowanie, żeby przechodził sobie ten fioletowy najpierw w taki ciemniejszy niebieski kolor, to jest Deep Water, a później że te najwyższe punkty będę chciała właśnie wykończyć najjaśniejszą niebieską farbą i
Dla zróżnicowania też tej struktury i wykończenia użyłam również jednej z past imitujących rdzy Fantasy Paste z mojego zestawu Junkier Treasures i to jest kolor Lavender. Ja przygotowałam sobie też takie jakby fragmenty jak od paproci z wykorzystaniem Emerald Green i tutaj było jeszcze impasto w kolorze Green Apple, ale finalnie ich w kompozycji nie wykorzystałam, natomiast wykorzystałam takie małe fragmenty, które były takimi jakby elementami od kwiatów róży. Teraz wymyśliłam sobie, że chciałabym, żeby mój domek miał również coś na kształt takiego komina, więc wykorzystałam taką ekstra steampunkową wskazówkę z Meat Form Castings i przyczepiam ją na taki ćwiek, który jest z takim granatowym kryształkiem, że w ogóle świetnie się złożyło, że taki ćwiek jakoś znalazłam, bo okazało się, że idealnie po prostu mi tutaj kolorystycznie pasuje. Wykorzystałam też właśnie kapelusz z Meat Form, z tej najnowszej kolekcji złomków. I tutaj właśnie tego teraz nie widzicie, ale tam z tyłu ukryłam tą jedną buźkę z żywicy i dodałam jeszcze dwie. Ja zazwyczaj w ogóle w swoich kompozycjach raczej idę w nieparzystą ilość elementów. I jak widzicie, księżyce są 3 różnej wielkości. I to samo jest z tymi buźkami. One też są 3 różnej wielkości. Jakoś ta zasada właśnie 3 elementów i to jeszcze na dodatek układających się zazwyczaj w trójkąty tak naturalnie mi wychodzi. W sensie, że jakieś tak moje dłonie naturalnie zaczynają sięgać po taką ilość elementów. Chociaż równie dobrze to mogłyby być po prostu rzeczy po 2. Więc u mnie zazwyczaj to jest tak, że jest czegoś 1 albo 3, rzadko kiedy jest 2. Ja też w międzyczasie dokleiłam tutaj różne dodatkowe jeszcze elementy w postaci buteleczki, jakiś balonik, serduszko, no jakby wszystko po to, żeby tych takich magicznych elementów było jak najwięcej. Pojawiła się tutaj też metalowa jaszczurka i kiedy to wszystko wyschło, przechodzę właśnie już do malowania, dlatego teraz widzicie, że ten domek zaczyna nabierać wreszcie kształtów. I zaczęłam od tego turkusowego, najjaśniejszego niebieskiego, którego też używałam przy malowaniu gałązek listków. I najpierw wszystkie elementy maluję w ten sposób. Nie jestem zbyt też dokładna. Podoba mi się to, że gdzieniegdzie to czarne gesso w tych najgłębszych zakamarkach prześwituje. Mam takie wrażenie, że to nadaje właśnie fajnej głębi tym elementom. I później, kiedy ten niebieski kolor jest już suchy, przechodzę do nakładania tej pasty z efektem rdzy w kolorze lavender. Dodaję ją właśnie gdzieniegdzie, na końcówkach księżyca, w kilku miejscach, właściwie na każdym z elementów. Bardzo mi się ten kolor podoba i bardzo mi się też podoba właśnie ta struktura, czyli jakby mamy 2 w jednym. Piękny, lawendowy odcień, który w ogóle fenomenalnie się połączył tutaj z tym błękitnym, takim głębokim kolorem. I ten fiolet też nadaje takiego fajnego pazura, myślę, że też dodatkowo dzięki tej ciekawej strukturze. Także delikatnie w kilku miejscach wykańczam sobie te elementy i następnie przejdę też już do używania wosków. I będę używała wosków w 2 kolorach. Delikatnie na tych buźkach użyję sobie wosku Opal Magic w kolorze Vintage Silk. To
To jest jeden z moich absolutnie ulubionych wosków. On na czarnych, gesowanych elementach ma taki kolor różowego złota. Natomiast oczywiście potem przejdę do koloru, od którego jestem uzależniona, czyli Aged Brass. To jest po prostu mój absolutnie ulubiony odcień złota. I będę sobie delikatnie w kilku miejscach, nienachalnie dodawała taką lekką bardzo ręką takie detale, które sprawią, że te elementy jeszcze nabiorą takiego dodatkowego, fajnego wyrazu. I tym woskiem tak naprawdę będę pociągała wszystko włącznie z tymi metalowymi elementami. Chciałabym, żeby one też były spójne z całą kompozycją. Dlatego zarówno ten mój komin, kapelusz i te drobne elementy i kołatkę też tym kolorem. Teraz przejdę do brokatów. Ja jeszcze do niedawna twierdziłam, że nie znoszę brokatu i nie potrafię się do niego przekonać do momentu, dopóki nie kupiłam sobie tego grubego brokatu Glass Glitter z Finabar. Oczywiście na razie mam tylko 2 kolory, ale już wiem, że jestem od nich uzależniona i muszę się zawsze bardzo hamować, żeby nie przesadzić, więc używam sobie tutaj Soft Gloss żelu, po to, żeby też ten brokat i mikrokulki nie straciły swojego blasku po wyschnięciu tego żelu. I nakładam troszeczkę brokatu, troszeczkę mikrokulek w tym niebieskim kolorze, troszeczkę nałożę w takim kolorze, nie wiem jak go nazwać, jakiś magenta albo coś takiego. Taki bardzo intensywny różowy kolor. Sięgnę też za chwilę po złote mikrokulki, bo to też będzie kolor, który miałam takie wrażenie, że będzie tutaj pasował. Także niezbyt dużą ilość w kilku miejscach, żeby dodać takiego wróżkowego blasku, połysku, błysku, czy jak tam jeszcze by tego nie nazywać. W każdym razie nie chcę też przesadzić, więc nakładam go zazwyczaj w okolicy kwiatów plus tej buteleczki. I teraz sięgnęłam jeszcze po cekiny, takie przezroczyste. W dosłownie kilku miejscach je nałożę na kwiatach i koło buteleczki. I też takie kryształki przezroczyste. Nie wiem, co to są za kryształki. W każdym razie też postanowiłam, że je tutaj wykorzystam w kilku dosłownie miejscach. Chyba wykorzystałam ich z 6 czy 7 takich malutkich kryształków. I na koniec sięgnęłam też po biały wosk z tej serii matowych wosków w kolorze Old White, dlatego że uznałam, że jednak jest troszeczkę zbyt ciemno. W związku z tym w kilku miejscach chciałam te deseczki rozjaśnić i też drzwi. I ten matowy biały wosk bardzo fajnie się tutaj sprawdził. Mogłam oczywiście też sięgnąć po białe gesso, ale skoro już miałam wosk pod ręką, to stwierdziłam, że to właśnie jego użyję. Także jak widzicie, nałożyłam go odrobinę na pędzel i odrobinę wycierałam o dłoń i delikatnie w kilku miejscach sobie tą pracę rozjaśniłam. Tam, gdzie miałam wrażenie, że jest za dużo, ściągnęłam go chusteczką mokrą. No i to tyle, tak prezentuje się gotowy domek. Mam nadzieję, że proces Wam się podobał. Bardzo Wam dziękuję oczywiście jak zawsze, że ze mną byliście. Ściskam Was mocno i do zobaczenia niebawem. Hej!